Witam wszystkich. Tematem dzisiejszej lekcji jest niedobór masy, energia wiązania. Znaczy bardzo dużo definicji, ale na końcu będzie zadanie, które powtórzycie potem na pracy pisemnej chyba ze 3 razy. Będą te same polecenia, gdzie inny pierwiastek, także jak potraficie odczytywać informacje z symbolu pierwiastka, to będzie to bardzo proste zadanie, ale kilka razy trzeba będzie to samo zrobić, więc przystąpmy do rzeczy. Musimy zdefiniować jednostkę masy atomowej. Kilogramy są dostosowane do naszej skali, w której funkcjonujemy i nawet, ale jak opisujemy mikroświat, elektrony, protony, masy atomów, jąder atomowych, to ta jednostka kilogram jest niepraktyczna. Dlatego zdefiniowano jednostkę masy atomowej, to dużo mniejszą jednostkę, no i właśnie tu jest symbol tej jednostki, to jest U, to jest 1,66 razy 10 do minus 27 kg i definicja tego jednostki masy atomowej to jest 1/12 masy obojętnego atomu węgla izotopu C612. Potem się dokładnie okaże, co oznaczają te liczby. To jest liczba atomowa, to liczba masowa, ale o tym zaraz będzie. I teraz wyrazimy, właśnie w zadaniach będzie nam potrzebna masa protonu, neutronu i elektronu, ale oczywiście wyrażona w jednostkach masy atomowej, więc tu Wam podałem masy protonu, neutronu i elektronu, najpierw wyrażone w kilogramach, ale my będziemy potrzebowali w jednostkach masy atomowej, można by to przeliczyć właśnie na właśnie jednostki masy atomowej, byście otrzymali takie wartości, czyli masa protonu, masa neutronu, masa elektronu. No właśnie, ten wzór E równa się mc² to chyba najlepiej znany wzór fizyczny przez laików. No, został nagłośniony ze względu na to, że Einstein był sławnym człowiekiem i dość znany jest nawet przez osoby, które z fizyką nie mają żadnego kontaktu, ale ten wzór jest znany. Najczęściej jest źle rozumiany, ale jest znany. No i właśnie, co to znaczy? Jeżeli ciało ma masę spoczynkową różną od zera, równą m, to znaczy, że ma energię, która równa jest tyle. To jest suma wszystkich rodzajów energii, jaką posiada to ciało. Także właściwie ten wzór, to przy innej lekcji właśnie między innymi o masie, tam było definicja masy, że ten wzór Einstein napisał właśnie troszkę inaczej, że m równa się e przez c² i praktycznie to była w dużym stopniu definicja masy, czyli jak wynikało z tego, że jak coś ma energię E, to znaczy, że ma masę m równa się e przez c², ale również wynika z tego wzoru, znaczy wzór na energię właśnie całkowitą, energię spoczynkową tak zwaną. Czyli to jest jakby suma wszystkich rodzajów energii, jaką posiadają cząsteczki, atomy danego ciała. I również możemy obliczyć, jaka energia odpowiada jednostce masy atomowej. To będzie nam też potrzebne później w zadaniach. Ale potrzebujemy dość dokładną wartość. W takim razie w miejsce jednostki masy atomowej wstawimy, no oczywiście tą wartość, którą tu podałem wcześniej, ale w miejsce prędkości światła nie wstawimy tej przybliżonej wartości 3 razy 10 do 8, czyli 300 milionów metrów na sekundę, ale już dokładniejszą wartość, czyli powiedzmy 2,99 i to jeszcze dalej te liczby po przecinku razy 10 do 8 metra na sekundę. No to wstawmy w takim razie. Czyli energia odpowiadająca jednostce masy atomowej, tak w skrócie napisałem, to jest mój skrót. Proszę nie przywiązywać do tego. To jest masa jednostki masy atomowej, czyli właściwie jednostka masy atomowej wyrażona w kilogramach, razy ta prędkość, którą tu mamy
podniesiona do drugiej potęgi, tylko tą liczbę napisałem jako 299 i tak dalej, razy 10 do 8. Czyli tu mamy tą liczbę zapisaną w formie takiej skróconej. I podnosimy to do kwadratu. Tu 10 do 8 to będzie 10 do 16, wtedy wyjdzie Wam, jak dokładnie policzycie, to wyjdzie Wam i potem 10 do 16, to 10 do minus 27, to wyjdzie nam 10 do minus 11. Z tych obliczeń 1,66 razy 2,99 do kwadratu to wyjdzie Wam 14,9193. No i mamy już tą energię odpowiadającą jednostce masy atomowej wyrażoną w dżulach. No ale te dżule są też niepraktyczne, jeżeli chodzi o opis energii tam mikrocząstek, tam protonów, neutronów, jąder atomowych, dlatego zamieniamy to na elektronowolty i przy zjawisku fotoelektrycznym Wam podawałem, jak to się zamienia. 1 joule to jest około 0,624 z 10 do 19 elektronowolta, więc tam, gdzie stoi joule, pojawia się właśnie to, ile to jest elektronowoltów. I mnożymy to 14,91 razy 0,624, wychodzi około 9,31. 10 do minus 11, 10 do 19, dodajemy wykładniki, czyli będzie 10 do 8 elektronowolta. No trochę zmienimy tu formę. 10 do 8 zapiszemy jako 10 do 2 razy 10 do 6, a 10 do 2 to jest 100 i 100 pomnożymy przez 931, czyli wyjdzie nam 931 razy 10 do 6 elektronowolta, a 10 do 6 to jest skrót mega. Mega oznacza po prostu milion. 10 do 6, czyli milion i skrót mega, czyli 931 megaelektronowoltów, to taka energia odpowiada jednostce masy atomowej. No i tu zapisałem, jednostce masy atomowej odpowiada energia 931 megaelektronowoltów. No i teraz przejdziemy do zadania, chociaż podam treść tego zadania, ale potem przerwiemy i też kilka definicji podam. No, będą one potrzebne do właśnie rozwiązania. I treść zadania jest taka. Oblicz sumę mas części składowych atomu helu. Oblicz niedobór masy i energię wiązania oraz energię wiązania przypadającą na jeden nukleon. Zaraz się wszystko wyjaśni. Potrzebujemy w takim razie masę protonu, to już wcześniej były podane wartości, ale w jednostkach masy atomowej już, masę neutronu, masę elektronu. Można odczytać z tablic masę obojętnego atomu helu, też w jednostkach masy atomowej, z pewną dokładnością, jaką potrzebujemy. To M duże u nas będzie oznaczało masę pierwiastka danego, obojętnego atomu danego pierwiastka. No i już byśmy zaczęli to wszystko obliczać, ale brakuje nam pewnej wiedzy, dlatego musimy właśnie troszkę zdefiniować kilka rzeczy. Idziemy dalej. Więc tak, zwykle w układzie okresowym, albo nawet gdzieś opisując symbolicznie pierwiastki, podaje się symbol pierwiastka z takimi liczbami. To są 3 liczby, Z, A i N. No i teraz czym te liczby są? To Z to jest liczba atomowa. Właśnie tu jest mylące, że to jest A i komuś się może kojarzyć, że A atomowa, a tu nie. Z liczba atomowa. I co to jest ta liczba atomowa? To jest liczba protonów w jądrze, ale również jak mamy elektrycznie obojętny atom, to musi być, no, protony mają dodatni ładunek elementarny, więc żeby atom był obojętny elektrycznie, to musi być taki sam dodatni ładunek atomu, jak i ujemny w atomie, żeby był elektrycznie obojętny atom. Czyli ładunki ujemne elementarne mają elektrony, czyli musi być tyle samo elektronów, co protonów, więc ta liczba Z oznacza liczbę protonów w jądrze, ale również to jest liczba elektronów w obojętnym elektrycznie atomie. Tak, bo żeby te ładunki się neutralizowały. Potem A, tu wyżej ją umieszczamy w tym symbolu, przy symbolu pierwiastka to jest liczba masowa i to jest liczba nukleonów w jądrze. Nukleon to jest są składniki jądra atomowego, czyli albo proton, albo neutron, czyli proton i neutron możemy nazwać nukleonami, czyli to jest liczba wszystkich protonów i neutronów, które są w jądrze razem, łącznie.
No i czasem się podaje jeszcze tu liczbę neutronów, ale bardzo rzadko, już dawno nie widziałem, żeby ktoś jeszcze podawał liczbę neutronów. A dlaczego? No ponieważ jak znamy liczbę protonów i liczbę masową, czyli liczbę protonów i neutronów i znamy liczbę protonów, to jak odejmiemy od liczby protonów i neutronów liczbę protonów, zostanie liczba neutronów. Tak? Więc tą liczbę n można uzyskać odejmując liczbę masową i liczbę atomową. No, dlatego jej się najczęściej nie podaje. No nawet tu zapisałem. No i jeszcze kolejna nazwa. Jądro o określonej liczbie, o określonej wartości liczby masowej i liczby atomowej nosi nazwę nuklidu, czy jądro nazywamy nuklidem. No i ładunek każdego jądra jest dodatni, to już o tym mówiłem wcześniej, i równy wielokrotności ładunku protonu, no bo neutron z samej nazwy neutralny jest, nie ma ładunku. W jądrze jedynie ładunki mają protony i to są te ładunki, każdy proton ma ładunek elektryczny elementarny dodatni, czyli ładunek jądra, Q to jest ładunek, J to od jądra, to jest plus liczba protonów, czy ta liczba atomowa, razy ładunek elementarny. Właśnie symbolem małe e oznacza się ładunek elementarny. Elektron ma też ładunek elementarny, ale ujemny. Proton ma ładunek elementarny dodatni. No i teraz symbol Helu. Jakbyście odczytali z tablicy Mendelejewa, to jest He, He, tu jest 2 i 4, czyli liczba atomowa jest równa 2, czyli liczba protonów to jest równa 2. Liczba protonów i neutronów, czyli liczba masowa to jest 4, no to liczba neutronów będzie 4 minus 2, czyli też 2, czyli 2 protony, 2 neutrony, no i tyle elektronów, co w obojętnym elektrycznie atomie Helu, tyle elektronów, co protonów, czyli też 2 elektrony. Czyli z tego oznaczenia wnosimy, że obojętny atom Helu składa się z 2 protonów, 2 elektronów i 2, czyli 4 minus 2, 2 neutronów. I teraz właśnie co mamy obliczyć. I zapamiętajcie te polecenia, bo dokładnie takie same polecenia będą pewnie podejrzewam, że na najbliższej lekcji będą zadania właśnie z tego. Także dość prosto, 3 razy powtórzycie to samo, co my zrobimy dla Helu, więc to będą dużo większe wartości w tym miejscu, no ale kalkulator przyjmie każdą liczbę, a polecenia są proste, także tylko kwestia cierpliwości i raczej to jest sposób na podwyższenie sobie ocen. No więc musimy obliczyć najpierw sumę mas cząstek, które tworzą później atom, obojętny elektrycznie atom Helu. Czyli to małe m będzie u nas oznaczało właśnie sumę mas tych wszystkich cząstek, które później, które są osobno i obliczamy sumę mas tych cząstek. No to tak, to jest mamy tak 2 protony, więc 2 razy masa protonu, 2 neutrony, 4 minus 2 to jest liczba neutronów, więc 4 minus 2, czyli 2 neutrony, więc 2 razy masa neutronu i mamy też tyle samo elektronów co protonów, czyli 2, więc 2 razy masa elektronu. No i wstawiamy tutaj masy już w jednostkach masy atomowej, to nam wcześniej były podane, no jeszcze tu były podane, już drugi raz były podane te masy protonu, neutronu, elektronu, więc z tą dokładnością wstawiamy do naszego wzoru i moja uwaga, że w tych zadaniach, które będziecie rozwiązywali, proszę dodawać czy wymnożyć, dodawać i wszystko, co kalkulator pokaże, to co wyświetli Wam, to wpisuje. Żadnych przybliżeń tu nie dajemy. Tyle ile kalkulator Wam wyrzuci w rozwiązaniu, taki wynik macie zapisać. No więc jakbyście to policzyli sobie, to uzyskamy tą wartość.
Tylko później właśnie w tym zadaniu, które będzie na najbliższej lekcji, to prosiłbym, żebyście jeszcze przed tą wartością końcową podali mi wartości tych 3 wyrażeń. Tam będą, dla innych pierwiastków tu będą inne liczby, to nie będzie 2, 2, 2, będą inne liczby, dużo większe, no ale mówię, kalkulator wszystko przyjmie. Więc najpierw obliczacie te 3 liczby i dopiero sumujecie i na końcu mi wydajecie wynik. No i ten wynik tu byście uzyskali taki. To już po prostu się spieszymy. No i teraz jeszcze raz popatrzmy, tu będzie może widać to jest ta wartość otrzymana, czyli suma mas tych cząstek tworzących obojętny atom helu, gdy są osobno. A tu jest masa atomu helu. No, wydawałoby się, no, że jeżeli atom składa się właśnie z tych 6 cząstek, czyli 2 protonów, 2 neutronów, 2 elektronów, no to przecież masa, jak złożymy je razem, to masa powinna być taka sama. Znaczy w naszych głowach, no w mojej może już nie, ale u większości osób, znaczy większość osób wierzy w prawo zachowania masy. Czyli jeżeli wrzucimy coś do jakiegoś pojemnika i nic tam nie wypadnie na zewnątrz, zmieni się jakaś tam forma, pomieszamy, to masa tego, co w środku jest, będzie taka sama jak suma tych części, które wrzuciliśmy tam. No i jeżeli chodzi o ten nasz świat taki w makroskali, rzeczywiście praktycznie tak jest, ale tam, gdzie łączą się protony, neutrony, czyli zmienia się skład jąder atomowych, tam niestety, w ogóle po prostu taki jest fakt, że prawo zachowania masy nie jest obowiązujące. Wtedy ono nie obowiązuje. Także pewne ograniczenia są w tym prawie zachowania masy. Więc było to pewne przybliżenie tylko. I to pod pewnymi warunkami. W takim razie zauważamy, że suma tych mas tych cząstek, gdy są osobno, to jest jest większa od masy tego, co powstanie z nich po połączeniu, czy z masy obojętnego atomu, jest większa od masy obojętnego atomu helu. No to obliczmy, czyli właśnie, czy w trakcie łączenia tych cząstek w obojętny atom helu nastąpiło zmniejszenie masy. No to obliczmy, o ile się ta masa zmniejszyła. Więc no może tu jeszcze to co zapisałem, tu jeszcze przeczytam, bo niewyraźnie piszę. Najczęściej widzimy, że suma mas składników obojętnego atomu helu, gdy są one osobno, jest większa od masy tego atomu. Oznacza to, że w czasie łączenia tych cząstek w atom zmniejsza się masa, a więc zmniejsza się energia związana z masą. No właśnie, bo masie odpowiada energia, ale to zaraz obliczymy. Więc pierwsze obliczmy ten niedobór masy, czyli tyle, ile ubyło nam masy. Więc my najpierw obliczyliśmy tą sumę mas tych cząstek tworzących atom helu, gdy są osobno, ale to jest teraz tu ogólny wzór podałem. Tam u nas już były to dwójki w tych miejscach, a dla innego pierwiastka tu będzie przy masie protonu będzie liczba atomowa, przy masie neutronu liczba neutronów, przy masie elektronów będzie też liczba atomowa, bo tyle jest elektronów w obojętnym elektrycznie atomie, co protonów. Czyli liczba atomowa o tym mówi. No i teraz odejmiemy to wyrażenie, które my oznaczyliśmy literką małe m wtedy, to całe wyrażenie. Odejmiemy od tego wyrażenia, bo wartość ta jest większa od masy atomu obojętnego, ma się masę obojętnego atomu. Czyli od naszej tej masy, właśnie my to wyrażenie oznaczyliśmy symbolem małe m, a masę obojętnego atomu literką duże m i odejmujemy od większej wartości mniejszą, czyli od tej sumy mas cząstek odejmujemy masę atomu. I tu jakbyście odjęli, wyjdzie nam tyle. No właśnie. Ubyło nam w czasie łączenia tych cząstek w atom helu ubyło nam masy. No ale już mówiliśmy, że z masą powiązana jest energia. Czyli jak ubyło nam masy, to znaczy, że teraz mamy mniej energii związanej z masą. To nie znaczy, że energia zginęła, tylko że w trakcie łączenia musiała gdzieś tam się wydzielić na zewnątrz do otoczenia
właśnie energia związana z tą masą. No to obliczmy teraz tą energię. I tu już mamy. Muszę to odsunąć. No właśnie, tej brakującej masie odpowiada energia. I teraz właśnie obliczymy tą energię, ponieważ my już wcześniej właśnie na początku obliczaliśmy, jaka energia odpowiada jednostce masy atomowej, to możemy po prostu ten niedobór masy, czy to ile nam ubyło masy, pomnożyć przez ilość megaelektronowoltów, która odpowiada jednostce masy atomowej. Znaczy, jeżeli wyrazimy ten niedobór masy też w jednostkach masy atomowej, no to właśnie zaraz to się okaże. Czyli w miejsce niedoboru masy wstawiamy tą wartość otrzymaną u nas i jednej jednostce masy atomowej odpowiada tyle megaelektronowoltów. Więc piszemy, że 931 megaelektronowoltów przypadających na jednostkę masy atomowej. Wtedy jednostka masy atomowej się tu nam skróci i wynik wyjdzie w megaelektronowoltach. I jak pomnożycie, to właśnie U się skraca, jednostka to jest megaelektronowolt i jak pomnożycie, wyjdzie Wam około 28,39 megaelektronowolta. Mega to jest, jak mówiłem, milion. No i teraz jaka jest interpretacja tego, czyli tej energii związanej z masą jest teraz mniej o tyle. To znaczy, że w trakcie łączenia tych cząstek, tych 6 cząstek w obojętny atom helu musiała wydzielić się gdzieś tam na zewnątrz taka energia. Ale też odwrotnie, jeżeli teraz już mamy obojętny atom helu i chcemy, żeby te wszystkie cząstki były znowu osobno, no to one nie będą osobno, dopóki nie dodamy temu atomowi, szczególnie jądru atomowemu, bo większość tej energii związana jest z energią jądra atomowego. Jeszcze o energii jonizacji atomu powiemy, że ona jest dużo mniejsza niż ta energia, dlatego czasami nawet ją pomijamy przy obliczeniach niedokładnych, ale to później jeszcze będzie, tak tylko sugeruję, zapowiadam. Więc aby wszystkie te cząstki, które tworzą atom na przykład helu, żeby je rozłączyć od siebie, że wszystkie osobno były, trzeba dodać temu atomowi właśnie taką energię. Czyli jak nie dodamy, to te cząstki będą razem się trzymały. Dlatego z tego wynika właśnie ta względna stabilność atomów, że same się tak, no, czasami się rozpadają, ale też większość atomów jest raczej duża część stabilna, właśnie dlatego, że potrzeba energii, aby atom, te cząstki od siebie się rozłączyły, tak, żeby się razem rozłączyły. No i tu jeszcze przeczytam treść, bo żebyście wiedzieli, odczytali to moje backgroundy. Jest to energia, jaką trzeba dodać obojętnemu atomowi helu, aby te wszystkie cząstki znowu były osobno. Tą energię nazywamy energią wiązania. Tak? No i jeszcze obliczymy na końcu energię przypadającą średnio na jeden nukleon. Czyli podzielimy energię wiązania przez liczbę nukleonów, a liczba nukleonów to u nas jest liczba masowa. Liczba masowa to jest ta liczba tam na górze podana, gdzie mam tu jeszcze już podane. Więc HLO, czyli to jest liczba atomowa, to liczba masowa i ta liczba mówi o liczbie nukleonów, czyli w przypadku helu to są 4, bo 2 protony, 2 neutrony. Więc jak podzielimy teraz tą energię wiązania przez liczbę masową, czy przez 4, uzyskamy taką wartość. I teraz o czym nas informuje ta liczba? Że gdybyśmy chcieli z jądra wyrwać jeden proton lub jeden neutron, to trzeba by dostarczyć temu jądru atomowemu około 7,097 megaelektronowolta. Czyli taka energia jest potrzebna, żeby jeden proton lub jeden neutron wyrwać, wyrwać z jądra atomowego.
No i teraz tu jeszcze do notatki. Można tą energię rozumieć jako energię, jaką musimy dostarczyć jądru atomowemu helu, aby wyrwać z niego jeden nukleon. I dokładnie takie same polecenia, czy jeszcze raz powiem jakie. Jeszcze przypomnę, żebyście byli przygotowani na to, ponieważ Was już czeka na najbliższych zajęciach pewnie praca pisemna. Uwaga, tu więc co będzie podane? No, oczywiście nie musicie zapamiętywać mas protonu, neutronu i elektronu w jednostkach masy atomowej wyrażonej, bo będą one podane oczywiście. Ja podam Wam symbol pierwiastka, czyli jak w przypadku helu, czyli podam Wam symbol pierwiastka. Będzie inny pierwiastek i będą oczywiście te dwie liczby, czyli liczba atomowa i masowa. Odczytacie wtedy z tych dwóch liczbę protonów, liczbę neutronów, liczbę protonów, neutronów i elektronów. Następnie szukam teraz, gdzie to mam. Tu. Następnie obliczycie, właściwie takie wyrażenie obliczycie, to jest to małe m, tu są już liczby podane, a tu będzie po prostu liczba protonów, NP, tu będzie liczba neutronów, NN, a tu liczba elektronów, NE. N z małą literką E. No i czyli praktycznie to taki wzór jest, czyli liczba protonów to jest liczba atomowa, liczba neutronów no to jest liczba masowa minus liczba atomowa i liczba elektronów to jest też liczba atomowa, tak? To już mówiliśmy o tym. Więc obliczycie tą masę, sumę mas cząstek tworzących dany atom, ale musicie, oczywiście tu będą inne liczby, ale te masy będą takie same jak wcześniej, jak tu. Potem obliczycie niedobór masy, to ile ubyło, bo ta wartość, którą otrzymacie, to małe m będzie większa od masy atomu, która też będzie podana, więc obliczycie potem niedobór masy, ile ubyło nam masy w czasie łączenia tych cząstek, czy od tego małego m odejmiecie masę atomu. Następnie obliczycie energii wiązania, czyli ten niedobór masy pomnożycie przez 931 MeV przez jednostkę masy atomowej. W skrócie Wam się to zawsze to U wyjdzie wynik w megaelektronowoltach. I na końcu obliczycie energię wiązania przypadającą na jednostkę na jeden nukleon, czyli podzielicie tą energię wiązania przez liczbę masową, czy tą liczbę tam na górze przy oznaczeniu symbolu pierwiastka i otrzymacie tę wartość. Tylko że z taką dokładnością, z jaką kalkulator Wam wyrzuci te liczby, to taką wpisujecie, tu nic nie przybliżacie. Jak tych liczb będzie po przecinku nawet 8 czy 6, 8, nie ma znaczenia, bo jest zbyt proste zadanie, więc tu będzie dokładność, będzie decydującą rolę przy ocenie spełniała. No i właściwie to wszystko, więc proszę to oczywiście przepisać, notatkę zrobić i przygotować się na lekcję najbliższą. Tak? Więc nie ma problemu, znaczy 3 zadania będą tego typu, dużo większe liczby, no ale wiecie, co one oznaczają. Obliczycie liczbę protonów, neutronów znaczy odczytacie liczbę protonów, neutronów i elektronów i z symbolu pierwiastka i dalej wstawicie do tych samych wzorów, które tu były i obliczycie. Także duża szansa na podwyższenie ocen. No to dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.